Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Czy zdarzyło Wam się kiedyś być pod wrażeniem argumentacji, która wygląda na poprawną, ale prowadzi do błędnych wniosków? Każdy, kto pomaga przestępcom, sam jest przestępcą. Adwokaci pomagają przestępcom. A zatem adwokaci są przestępcami. Powyższy przykład ilustruje błąd homonimii w rozumowaniach. Te rozumowania nazywamy sylogizmami. W nich wniosek wynika z dwóch zdań, mających jakiś termin wspólny ze sobą. Ten termin łączy kroki rozumowania i na nim ono się opiera. Tutaj terminem wspólnym jest słowo pomagać. Błąd polega na tym, że ma ono różne znaczenia w przesłankach rozumowania. W przesłance pierwszej oznacza pomoc prawną, a w przesłance drugiej to samo słowo oznacza pomoc w przestępstwie. Ta homonimia sprawia, że wnioskowanie jest pozorne. Jego wniosek nie wynika z przesłanek, tak jak w tym na przykład rozumowaniu. Utrzymanie niskich podatków jest korzystne dla gospodarki. Osoby ubogie płacą niskie podatki. Zatem im więcej jest ubogich osób, tym lepiej dla gospodarki. Tutaj termin niski podatek ma też dwa znaczenia. Oznacza progi podatkowe lub wysokość opłaty podatkowej. Homonimia, czyli wieloznaczność słów, bywa używana erystycznie w rozumowaniach pozornie uzasadniających. Opierają się one na prawdziwych przesłankach, a jednak prowadzą do błędnych konkluzji. Mogą mieć charakter uogólnienia, w którym termin wspólny ma wąskie znaczenie, ale we wniosku ma on znaczenie szerokie. Tak jak tutaj na przykład. Badania nad inteligencją emocjonalną pokazują, że pod tym względem kobiety zwykle górują nad mężczyznami. Widzisz? Kobiety są inteligentniejsze od mężczyzn. Tutaj wieloznaczność słowa inteligencja sprawia, że wniosek nie wynika z przyjętej przesłanki. W niej bowiem jest mowa o jednym z typów inteligencji, o inteligencji emocjonalnej, a wniosek dotyczy inteligencji w sensie ogólnym, obejmującym wszystkie jej aspekty. Błąd homonimii może pojawiać się też w argumentacji za przeciwstawnym wnioskiem. Mistrzowie świata w szachach są mężczyznami. Wygrana w szachach świadczy o czym? O inteligencji. Mężczyźni są inteligentniejsi od kobiet. Tutaj we wniosku chodzi o wszystkie aspekty inteligencji, a przesłanki przecież dotyczą tylko jednego aspektu, jakim jest zdolność do przewidywania możliwych rozwojów gry i wyboru tej z nich, która daje najlepsze szanse na wygraną. Przez swoją wieloznaczność termin inteligencja pozornie łączy przesłanki z wnioskiem, ale tylko pozornie. Wniosek z nich nie wynika, nawet jeśli ktoś odnosi inne wrażenie. A więc można być bardzo inteligentnym człowiekiem i słabo grać w szachy. Wieloznaczne pojęcia dają pole do nieporozumień, a te mogą mieć fatalne skutki. Na przykład pojęcie jakości nauczania odnosi się do różnych aspektów tego procesu. Córeczko, studia zapewnią ci takie wykształcenie i taką wiedzę, że nie będziesz się musiała martwić ani o zatrudnienie, ani o awans w pracy. Natomiast pojęcie jakości nauczania na modłę jakości innych usług może też oznaczać satysfakcję studentów w czasie uczenia się. O tak rozumianej jakości student powie na przykład tak. Przyjemnie się tutaj studiuje. Wykładowcy są bardzo mili, a egzaminy nie są w żaden sposób stresujące. To tylko różne aspekty, nie wszystkie. Jest ich więcej i ideałem byłoby połączenie ich wszystkich, bo jakość nauczania łączy swoje aspekty. Jednak niejednokrotnie, mając na myśli jedno znaczenie, marginalizuje się to, co jest istotą tego zjawiska. Obrona przed homonimią w rozumowaniach powinna zaczynać się od objaśnienia wieloznaczności. Jednak w przypadku bardziej wyrafinowanych sofizmatów homonimii samo objaśnienie może nie wystarczyć. Na przykład,
Ktoś sugeruje, że miarą jakości nauczania jest popyt na tę usługę, co brzmi przekonująco. Ale dochodzi do błędnych wniosków. Wtedy samo objaśnienie wieloznaczności jest niewystarczające. Trzeba sięgnąć głębiej i ujawnić ukryte założenia takiego postulatu. Na przykład w ten sposób. Konkurencja i wolny rynek zwiększają jakość usług. Zatem należy sprywatyzować całe szkolnictwo wyższe i zlikwidować uniwersytety publiczne, bo to podniesie jakość nauczania. Ale wie pani o tym, że dążąc do zwiększenia satysfakcji studentów, wykładowcy są zmotywowani do obniżania wymogów zaliczeniowych. Więc jakość nauczania polega według pani na obniżeniu wymagań, czyli na obniżeniu jakości nauczania? Takie doprowadzenie sofizmatu do absurdu jest oczywiście jakimś uproszczeniem, ale dla potrzeb dyskusji może być wystarczające. Wniosek z dzisiejszych rozważań jest taki. Jeśli mamy do czynienia z rozumowaniem, należy ustalić znaczenie kluczowych słów, na którym się ono opiera.